Klimatyzacja przenośna w kamperze, przyczepie czy w namiocie. Jeżeli zastanawiasz się nad tym tematem, ten materiał jest dla Ciebie. Cześć, jestem Michał z Mat Travel Project. Zapraszam na materiał. Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad klimatyzacją przenośną. Dlaczego przenośną? Dlatego, że w naszym kamperze nie ma już miejsca na klimatyzację stacjonarną, ani tą podławkową, ani tą, która jest montowana na dachu. Druga rzecz to, że jeździmy samochodem z napędem 4x4 i nie chcieliśmy podnosić środka ciężkości, bo gdyby taką klimatyzację, która waży nawet 40 kg zamontować na dachu, no to niestety środek ciężkości jest bardzo wysoko. Kolejnym minusem klimatyzacji na stałe montowanej w kamperze, że te klimatyzacje są praktycznie nie do uruchomienia na postoju bez słupka, czyli bez podpięcia do prądu 230 V. Bardzo długo szukaliśmy klimatyzacji, którą można by było wziąć do ręki, wsadzić do kampera i używać jej tylko wtedy, kiedy naprawdę wiemy, że będziemy jej potrzebować. Klimatyzacji małej, mobilnej i klimatyzacji, która zużywa mało prądu. Mniej więcej 2 lata temu na Kickstarterze pojawił się projekt crowdfundingowy, który spełniał nasze oczekiwania. To, co w tej chwili widzicie, to jest klon tego urządzenia z Kickstartera, dlatego że po tej akcji crowdfundingowej, która na początku była tylko poprzez, można było zakupić te urządzenie tylko poprzez Kickstartera, potem już pojawiła się w normalnym sklepie. W normalnym sklepie to urządzenie kosztowało ponad $1500. Oczywiście Chińczycy zrobili klony. Tych klonów jest kilka, może nawet kilkanaście. Ten wygląda praktycznie dokładnie tak samo jak urządzenie z Kickstartera. Nazywa się Enjoy Cool. Te wszystkie klony są bardzo podobne do siebie, ale warto zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny detal. Nie wszystkie posiadają wyjście, które pozwala nam na podłączenie rury, którą będziemy doprowadzać zimne powietrze do samochodu. Za chwilę zamontuję w aucie ten klimatyzator, tą przenośną klimatyzację i zrobimy testy, jaka jest wydajna, jakie zimno jest podawane przez wyjście zimnego powietrza, ale też powiem Wam, dlaczego ta klimatyzacja jest zamontowana na zewnątrz, a nie w środku samochodu. Zrobimy test, który pozwoli nam na pokazanie zużycia energii w przypadku startu tego klimatyzatora. Żeby było prościej, nagrywam tutaj w tej chwili ekran z Victrona, z Multiplusa, więc zobaczycie, jakie jest zużycie energii. Mamy 25 stopni. Nie jest to temperatura, która jest bardzo temperaturą wysoką, no ale taką mamy pogodę. Zobaczcie, niebo wygląda w ten sposób, jest niebieskie. Jest godzina w tej chwili 16, więc jest lekkie popołudnie. Wy w tej chwili też widzicie na ekranie ten odczyt zużycia prądu. Mamy w tej chwili około 85 W. Jest to na rozruchu. Za chwilę urządzenie będzie się rozkręcało i zacznie chłodzić sprężarka i będzie o wiele większe zużycie, ale nie aż tak duże, jak można było oczekiwać. Ok, mamy teraz 125 W zużycia. Na wprost. Temperatura spada. 13,9, 13. Temperatura na zewnątrz. To jest temperatura 20, żeby nam nie wiało. 24 stopnie. Temperatura w środku, proszę bardzo, 13. I ciągle spada. Zużycie prądu w tej chwili jest rzędu 129 W, więc nie ma tragedii. Urządzenie bardzo fajnie działa i nie ma zbyt wysokiego zużycia prądu. Ok, to montujemy i za chwilkę powiem Wam, dlaczego tak, a nie inaczej jest ta klimatyzacja zamontowana. Teraz dlaczego tak klimatyzacja, a nie inaczej jest zamontowana? Dlaczego ta klimatyzacja nie jest umieszczona w środku? Z kilku powodów. Standardowo ta klimatyzacja jest wsadzona pod samochód i wylot ciepłego powietrza z tyłu, który znajduje się w tym miejscu, dlatego że tu mamy chłodzenie w środku czegoś w rodzaju chłodnicy w samochodzie i mamy wlot i wylot powietrza i tutaj jest wysoka temperatura i gdybyśmy nie mieli tego urządzenia na zewnątrz, tutaj widzicie, mamy 30
7 stopni. Gdyby nie to, że urządzenie jest na zewnątrz, to by grzało nam, po prostu ogrzewałoby nam samochód w środku. Czyli mamy tą klimatyzację pod samochodem. Ona skierowana jest wylot tego ciepłego powietrza pomiędzy koła pod silnik. Jakby padał deszcz, to rurę mamy opuszczoną w ten sposób, że woda spłynie po rurze i nic się nie stanie. Metoda montażu. Tutaj dziękujemy Vent4Van, bo zrobili nam specjalnie dla nas taką dodatkową ramkę, która ma z Webasto 75 mm takie przelotki. Zaraz Wam w środku pokażę. To są standardowe wyloty Webasto z klapkami w środku. I do tego mamy z Webasto łączkę 90 stopni, która pozwala nam tak ładnie ten wąż zamocować, ten przewód z zimnym powietrzem. I jeszcze, żeby była pewność, że nam ten wąż przy wietrze jakimś nie będzie obijał samochód, to jest złapany tutaj za klamkę. Idziemy do środka i zobaczymy, jak to w środku funkcjonuje. W środku to wygląda w ten sposób, że mamy tutaj dwie klapki. Jedna jest klapką z klimatyzacją, przewidziana na klimatyzację, a drugą w każdej chwili możemy otworzyć i na przykład w nocy dodatkowo te powietrze wpuścić do samochodu. Dlaczego musimy mieć dwie klatki? Dlatego, że w oknach mamy owiewki i z jedną klapką ten patent nie działałby. Tej klimatyzacji praktycznie w samochodzie nie słychać. To jest delikatny, drobny szum. To nie jest klimatyzacja, która pracuje w samochodzie, tylko cały kompresor, całe urządzenie jest poza samochodem. My tylko mamy tutaj dolot powietrza. Jeśli chodzi o zużycie energii, to tutaj Wam się pokazuje w tej chwili znowu ten filmik z aktualnym zużyciem energii elektrycznej. Przy tej pogodzie, przy tej temperaturze mamy 132 W. Jeżeli będziecie w jakimś bardzo ciepłym miejscu, to ta liczba wat, zużycie prądu oczywiście zwiększy się. W piku, jak mieliśmy kilka razy tą klimatyzację uruchomioną, to dochodziła do tam 200 kilkunastu, 230-240 watów. Oczywiście najlepiej być podłączonym do słupka, ale w momencie, kiedy jesteście gdzieś, gdzie jest dużo słońca, macie jeszcze na przykład dodatkowe zewnętrzne panele, które możecie podłączyć do samochodu, to przez większość dnia ta klimatyzacja może pracować na akumulatorze i na słońcu. Nie musicie być podłączeni do słupka. Dodatkowo ustawiając tą klimatyzację pod samochodem, nie macie problemu ze skroplinami, bo skropliny wylatują z klimatyzacji prosto na ziemię. Nie musicie mieć dodatkowej specjalnej rurki, która z samochodu będzie te skropliny wyrzucała na zewnątrz. Mając taki montaż, a nie inny, możecie bez problemu tego kampera, na przykład będąc w jakimś bezpiecznym miejscu, albo na kempingu, albo parkując gdzieś w takim rejonie, który wydaje się Wam bezpieczny, zostawić wszystko na zewnątrz, bo samochód można zamknąć. Te kratki są tak jak szyba. Żeby dostać się do samochodu, trzeba by je wybić i możecie spokojnie iść sobie gdzieś na plażę, na zakupy. Nie musicie całego tego sprzętu demontować. Podsumowując, jeżeli szukacie klimatyzacji przenośnej, generalnie szukacie klimatyzacji do kampera, do przyczepy albo do namiotu, to polecam Wam jeden z klonów tego urządzenia, które dzisiaj widzieliście. To urządzenie możecie kupić na popularnych chińskich platformach, na AliExpress, na Bangkok, na Geekbuying, na kilku innych. Ważne, żeby dobrze poszukać, dlatego że rozpiętość cenowa jest bardzo, bardzo duża. Taką klimatyzację lub podobną klona możecie kupić w granicach od 1400-1500 zł do nawet 5000 zł. Bądźcie cierpliwi i dobrze szukajcie. Dlaczego polecam tą klimatyzację? Dlatego, że w tym roku była z nami już na Bałkanach przez 3 tygodnie i w Czarnogórze i w Chorwacji przez kolejne 2 tygodnie. Bardzo dobrze nam się sprawowała, jesteśmy super zadowoleni. Ona nie jest w stanie obniżyć temperatury do, 20 stopni w kamperze, ale na przykład jak na zewnątrz jest 35 stopni, to jesteście w stanie tą temperaturę spokojnie obniżyć do 27-28 stopni. Niby niewiele, 7-8 stopni, a te odczucie jest bardzo, bardzo inne.
Dodatkowo za odczuwanie ciepła odpowiada też wilgotność powietrza. Im wilgotność jest większa, tym my odczuwamy te powietrze jako bardziej ciepłe i jest dla nas bardziej męczące. Jeżeli ta klimatyzacja wpycha do naszego kampera zimne, suche powietrze, to tym bardziej ten efekt jest odczuwalny. Klimatyzacja jest relatywnie kompaktowa, nie za duża, można ją wsadzić do kampera, do bagażnika, do skrzyni, którą macie z tyłu. Waży tylko 6,5 kg razem z całym oprzyrządowaniem, więc jest to bardzo lekkie, kompaktowe i mobilne rozwiązanie. Możecie go używać w kamperze, jak jedziecie na biwak namiotem, to bierzecie ze sobą i podpinacie się do słupka wtedy. Możecie używać też w przyczepie kempingowej. W środku praktycznie nie zajmuje nic miejsca, jest prawie niesłyszalna, więc naszym zdaniem jest to jedne z najlepszych możliwych rozwiązań, które jest dostępne w tej chwili na rynku. W opisie pod filmem macie wykaz części, które użyliśmy do montażu naszej klimatyzacji. To możecie zastosować w dowolnym samochodzie. Wystarczy wtedy tylko zamówić sobie odpowiednią kratkę albo zrobić ją samemu. Ona może być z aluminium, może być z dykty. To już jest wasza decyzja i wasza inwencja. Generalnie potrzebna jest kratka z dziurką i montaż do rury, która będzie nam pchała powietrze do samochodu. Szukając klimatyzacji, pamiętajcie, żeby była możliwość podłączenia tej rury, żeby było wyjście na tą rurę, bo w innym wypadku będzie kłopot z zamontowaniem jej i doprowadzeniem zimna do kampera. Jeżeli materiał Was zainteresował albo macie jakieś pytania i chcielibyście się więcej dowiedzieć, zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Zapraszamy na nasze pozostałe social media.